Wśród niezliczonej ilości producentów muzycznych są postaci, które zdecydowanie wyróżniają się na tle reszty. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o twórczości, bo to często kwestia gustu, a o osobowości danego artysty. Do tego elitarnego grona z pewnością należy Don Pepin Shepard, którego wszyscy znamy pod aliasem Don Diablo. Za chwilę usłyszycie 5 ciekawostek, które utwierdzą Was w przekonaniu, że Don jest nie tylko utalentowanym producentem, ale i niesamowitym człowiekiem. Zaczynamy! Ważnym wydarzeniem w karierze Don Diablo jest otwarcie wytwórni Hexagon. Jest to aktualnie jeden z najlepiej prosperujących labeli, który przyciąga znane gwiazdy i nie może narzekać na brak premier. Ilość releasów idzie w parze z jakością, co w dzisiejszych czasach nie jest tak oczywiste. Jednak Hexagon nie jest pierwszą wytwórnią muzyczną Dona. W 2005 roku stworzył on firmę Sellout Sessions, która była jednocześnie wytwórnią, jak i marką imprez. Oprócz tego wspólnie z Royem Avney założył label Middle of the Road, który ma na swoim koncie kilka sukcesów. Jednym z nich jest premierą utwór Exceeder autorstwa Masona, który znalazł się na 3. miejscu listy przebojów w UK. Aktualnie kawałek ten możecie znaleźć na oficjalnym kanale YouTube Armada Music, gdzie może pochwalić się ilością ponad 300 000 odtworzeń. Szukając źródeł natrafiłem na wypowiedź Dona, która patrząc z perspektywy czasu jest całkiem niezłą inspiracją. Jest wiele pytań odnośnie tego, co robię i co reprezentuję. Kim jest k***a Don Diablo? Sellout Sessions pytań będzie coraz więcej, ale uwierzcie mi, to zamieszanie to dopiero początek. Wielu z nas poznało Dona dzięki charakterystycznym produkcjom przypisywanym do gatunku Future House. Warto jednak wiedzieć, że jego pierwszy oficjalny wydany utwór pojawił się już w 2002 roku. Były to totalnie inne brzmienia niż te, z którymi aktualnie kojarzymy Holendra. Dyskografia Dona to dobry przykład na drogę, którą musi przebyć wielu artystów, aż wreszcie trafią na coś swojego, coś unikalnego, coś co wzniesie ich twórczość na wyższy poziom. Co ciekawe, zawitał on do wielu topowych wytwórni, w tym m.in. Spinnin, Ultra, Sony Music, Mad Descent, X-Tone, Protocol Size oraz labelu należącego do Dimitri Vegas and Like Mike, Smash the House. Zdecydowanie warto zajrzeć na YouTube i posłuchać jego pierwszych kawałków. 21 epizod Hexagon Radio z pewnością można zaliczyć do tych wyjątkowych. W standardowej sekcji Flashback Don postanowił zaprezentować swój utwór The Artist Inside. Z kawałkiem tym wiąże się wzruszająca historia, która dotyczy choroby i śmierci jego ojca. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli po prostu zacytuję słowa Dona. W tym tygodniu wybrałem dla Was utwór, który jest ściśle związany z dniem ojca. Jest to dla mnie wyjątkowo ważny, ale i trudny dzień, ponieważ mój tata zmarł kilka lat temu. Nadal codziennie o nim myślę, codziennie za nim tęsknię. Myślę, że każdy stracił kogoś ważnego, więc wiecie, że tak naprawdę ból nigdy nie staje się mniejszy, ale trzeba znaleźć sposób, żeby sobie z tym poradzić. W moim życiu zdarzyło się wiele przykrych rzeczy, ale zawsze staram się myśleć pozytywnie i się nie poddawać. W tym konkretnym przypadku chcę, aby mój ojciec był ze mnie dumny, gdziekolwiek jest, tam na górze. Znalazłem w tym motywację i oddanie do tworzenia muzyki. Dziękuję za to mojemu tacie. To on jest tym artystą we mnie i to on sprawił, że jestem tym, kim jestem. Melodię do tej piosenki ułożyłem, gdy był w szpitalu. Czekałem na niego. Słowa bazują na liście, który chciałem mu przeczytać przed śmiercią. Zawarłem w nim wszystko, za co mu dziękuję, jednak nie zdążyłem tego zrobić. Postanowiłem stworzyć piosenkę, która zostanie zagrana na jego pogrzebie. Utwór ten miał na tyle głęboki przekaz, że stał się głównym motywem holenderskiej kampanii walki z rakiem. Mimo upływu czasu Don nadal uważa to za jedno ze swoich największych osiągnięć. Dostałem wiele listów od ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji. Bardzo mnie poruszyły. Jest to jedno z moich największych osiągnięć. Fajnie jest grać na imprezach, widzieć jak ludzie się bawią, ale wiedzieć, że utwór, który stworzyłem dla ojca i który jest grany na pogrzebach, nadal jestem z tego bardzo dumny. Czuję, jakby tata żył we mnie i nauczył mnie być wdzięcznym za wszystko, co mam. Być pełnym pokory, być miłym dla innych ludzi, pracować na to, co się chce osiągnąć. Ta piosenka jest prawdopodobnie najbardziej przerażającą rzeczą, jaką zrobiłem w życiu, ponieważ jest bardzo osobista. Nie zapomnę dnia, kiedy ją wydałem. W tle mogliście zobaczyć filmik, który zawierał prywatne nagrania Dona i który był spotem promującym akcję mającą na celu zbiórkę pieniędzy na walkę z rakiem. Historia Don Diablo to idealny przykład na to, że oprócz talentu, ciężkiej pracy, pomysłu, trzeba mieć jeszcze tę iskierkę szczęścia.
W jego przypadku chodziło o cierpliwość i wstrzelenie się z materiałem. W jednym z wywiadów Don sam przyznał, że wiele z jego topowych utworów komponował nawet kilka lat wcześniej. Wysyłał dema do znanych wytwórni, ale nikt nie był nimi zainteresowany. W związku z tym spoczywały na dysku twardym i czekały na właściwy moment. Po pewnym czasie jeden z kawałków dostał szansę, odniósł sukces i rozpoczął nowy rozdział w karierze znanego producenta. Na potwierdzenie zacytuję słowa Dona. Kiedy tworzyłem moje utwory, nie mogłem ich wydać, nikt nie był nimi zainteresowany. Zajęło mi kilka lat, żeby faktycznie je wydać. Nawet niektóre z utworów, które robię teraz i które wydałem w 2015 roku, część z nich ma nawet 3, 4, 5 lat. Gdzieś tam sobie leżały i nikt nie chciał ich wypromować. Robisz jeden dobry utwór, dostajesz szansę, piosenka staje się hitem i nagle boom. Co roku jak bumerang powraca temat ghost producingu. Wszystko to za sprawą znanego, ale i nie mniej kontrowersyjnego rankingu DJ Mag Top 100 DJs. Chcąc poznać opinie samych zainteresowanych, czyli laureatów tego konkursu, DJ Mag zapytał wprost, co myślą o kupowaniu gotowych utworów. Swoje zdanie na ten temat przedstawił Don Diablo, który powiedział: myślę, że się pogubili. Dobra zabawa na wielkiej imprezie to niesamowite doświadczenie, ale nie ma nic lepszego na świecie niż tworzenie własnej muzyki w studio. To jednak nie jedyna jego opinia na ten temat. Przed imprezą w Singapurze Don usiadł z jednym z dziennikarzy i ponownie odniósł się do tematu ghost producingu. To nie jest coś, czego potrzebuję. Produkuję muzykę od kiedy skończyłem 15 lat, więc spędziłem w studiu całe życie. Myślę, że to dobrze mieć wokół siebie ludzi, którzy mogą Ci pomóc skomponować muzykę, napisać piosenkę, tekst, pomogą w procesie twórczym. Nie ma w tym nic złego. Granica jest w miejscu, gdzie po prostu kupujesz piosenkę i się pod nią podpisujesz. Dla mnie to trochę nieetyczne. Uważam, że ten cały ghost producing jest przereklamowany. To miejsce, gdzie ludzie pogrążają się we frustracji. Ja pochodzę ze szczęśliwego miejsca. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy poszli na łatwiznę, ale się tym nie przejmuję. Widzę to jako uczciwe współzawodnictwo. Znalazłem sposób na bycie ponad tym i robię swoje. Po prostu chcę robić swoje, koncentrować się na mojej muzyce i zrobić to po swojemu. Jak sami widzicie, Don Diablo to niezwykle utalentowany, ale i dojrzały producent. Trudne doświadczenia życiowe nie złamały w nim ducha, a wręcz przeciwnie, zmotywowały do działania. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego na jego temat, a być może nawet zainspirujecie i sięgniecie po własne marzenia. Jeśli spodobał Wam się ten materiał i chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek na temat innego producenta, to dajcie znać w komentarzach. Tymczasem pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę i subskrypcji kanału. Do zobaczenia!